Cześć wszystkim, witam Was tym razem z portu w Jastarni, a za mną widzicie seryjne Audi S3. A jeśli u nas na kanale pojawia się seryjny samochód, to albo jedzie do nas na układ wydechowy, albo jest to nasze nowe demo. I tak, to jest nasz nowy samochód demo. Tutaj możecie zobaczyć historię poprzedniej demówki, którą mieliśmy dosyć długo, czyli Polo GTI. Tam także zaczynaliśmy historię od całkowicie seryjnego samochodu i krok po kroku przedstawiałem Wam kolejne modyfikacje, począwszy oczywiście od układu wydechowego, poprzez modyfikacje wizualne, mocowe. Tutaj będzie podobnie, seria będzie wyglądała podobnie. Zaczniemy dzisiaj od przedstawienia Wam całkowicie seryjnego Audi S3 Limousine. Jaryś niestety nie został z nami na długo, ze względu na to, że nie do końca takiego samochodu potrzebowałem. Nie było to auto do jazdy na co dzień. Był to bardzo fajny samochód, bardzo dokładny, precyzyjny, bardzo dobrze prowadzący się, z całkiem przyzwoitą mocą. Tam po boksie było 300 koni, chyba 420 N plus minus. Naprawdę fajna zabawka, ale właśnie to była zabawka. Tym autem tak naprawdę dobrze mi się jeździło jedynie na torze, a nie po mieście, absolutnie nie w trasie. Także teraz uznałem, że przydałby się samochód, który będzie takim fajnym daily, które będzie miało pazura. Też ze względu na to, że mamy samochody do jazdy na torze i samochodem moim daily nie będę brał udziału w różnych zawodach, w time attackach, track dayach, etc., etc. Tutaj możecie spojrzeć i sprawdzić, co kupiliśmy na tor w ramach RCP Motorsport. Natomiast teraz opowiem Wam coś więcej o tym, myślę, że już dobrze znanym na świecie Audi S3. Mamy tutaj dobrze znaną jednostkę z Volkswagena, Audi, z wagów ogólnie, z platformy MQB, czyli 2.0 TSI, TFSI, o mocy 310 koni z napędem na 4 koła. Jest to oczywiście nazywane Quattro w Audi, natomiast jest to układ Haldex, czyli jest to przód z dopinanym tyłem. Całkiem dobrze sprawujący się napęd, lepszy niż w poprzedniej generacji 8V, natomiast nie jest to ten sam napęd co w Golfie R, który ma inny mechanizm różnicowy z tyłu i no, nie ma co ukrywać, Golf R będzie lepiej się prowadził po zakrętach, ma też tryb driftu. Tutaj jest ten napęd troszeczkę spokojniejszy, powiedzmy do normalniejszej jazdy. Nie będzie on aż tak agresywny jak w Golfie R. Można by powiedzieć, że podobnie jak z Polo, znowu kupiłem nudnego waga. No i to jest ogólnie prawda, bo seryjne Audi S3 nie jest nie wiadomo jak emocjonujące. Oczywiście w tej specyfikacji, gdzie mamy pełny pakiet czerni, mamy tutaj czarny grill, czarne znaczki, czarne obramówki, lusterka, to wygląda zdecydowanie fajniej, moim oczywiście zdaniem, niż te elementy srebrne. Natomiast przy tych seryjnych 18-calowych kołach, no tu niestety szału nie ma, nie porywa to auto w żaden sposób, jest bardzo grzeczne i tak naprawdę poza 4 końcówkami układu wydechowego wizualnie ono nie różni się od wersji 1.5. Ktoś jadący obok tego samochodu mógł powiedzieć, że to jest po prostu 1.5 TSI 150-konne. No i jakby będę chciał, żeby podobnie jak z Polo, sprawić, że to auto będzie dużo bardziej agresywne, dużo bardziej skrojone pode mnie. I to, co mówiłem też wtedy, że w przypadku aut z grupy Volkswagena można to zrobić, tak? Bo auto jest jakby bardzo delikatne wyjściowo, oczywiście pomijając te światła, które są tutaj w wersji Full Matrix, tak? Pomijając te światło, pomijając te 4 końcówki, auto jest naprawdę spokojne, stonowane. Natomiast paroma, i to Wam pokażę w przyszłych odcinkach, paroma modyfikacjami możemy sprawić, że ten samochód będzie dużo fajniej wyglądał i jeździł. Jak widzicie, jest to wersja sedan w Audi nazywana Limousine. Mi osobiście dużo bardziej się podoba ta wersja nadwozia. Wygląda jak większy model tak naprawdę, aniżeli Sportback, czyli typowy ścięty hatchback, hot hatch. Tutaj wizualnie wydaje nam się, że to auto jest troszeczkę większe aniżeli naprawdę. Do tego mamy dość komfortowy bagażnik, który spokojnie zapakuje wszystko, co potrzebujecie na
dwuosobowe wakacje. Może nie przesadzajmy z większą ilością, ale na dwuosobowe wakacje spokojnie się zmieścicie. Jest naprawdę dość praktyczny. Nowa S3 jest konkurentem takich samochodów jak BMW M135, czy w tym nadwoziu limuzyn BMW M235 Gran Coupe, które także mamy w garażu. I to porównanie zrobimy też w jednym z kolejnych filmów, bo będzie, myślę, to dość ciekawa perspektywa, jak wygląda Audi, a jak wygląda BMK. Tych samych rozmiarów z praktycznie tą samą mocą. Kolejnym konkurentem jest A35 w sedanie, bo jest taki samochód, i ewentualnie CLA 35 AMG. No to myślę, że to by był bardziej konkurent dla M235, bo tam mamy takie nadwozie, powiedzmy właśnie bardziej jako a la coupé. Tutaj, jak widzicie, mamy 4 końcówki, prawdziwe końcówki, tak, bo one razem są z wydechem, to nie są atrapy, to są prawdziwe końcówki układu wydechowego. Oczywiście ten element zaraz się zmieni, bo zamontujemy tutaj nasz układ wydechowy GPF back czy OPF back za katalizatorem i za filtrami cząstek stałych. Także wtedy coś wniesie to do brzmienia tego samochodu, bo w tym momencie niestety LS-seria jest całkowicie cicha, mimo tam próby strzałów w trybie Dynamic, no niestety tutaj tego brzmienia po prostu nie ma. Jak to S3 jeździ? Jest to bardzo komfortowy samochód, jak na swoje rozmiary. To naprawdę jest to mega fajny, komfortowy samochód do nawet dłuższych podróży. Na plus, bardzo wygodny fotel z fajnym podparciem lędźwiowym, co jest naprawdę przyjemne. Na boki całkiem nie najgorzej trzyma, wiadomo, nie jest to prawdziwy fotel kubełkowy, ale jednak troszeczkę jest wyprofilowany. Fajnie, że to jest cały fotel razem zintegrowany z zagłówkiem. To jest taki sam fotel jak w RS3, tylko wiadomo, tutaj jest znaczek S, a nie RS. Także jest to naprawdę fajne, komfortowe auto, które de facto samo w sobie nie skłania do jakiegoś nadmiernego przyspieszania. Jedziemy sobie w trybie komfort, jest cicho, przyjemnie. Można spokojnie z nim sobie zrobić wycieczkę nie wiem, na południe Europy. Myślę, że bez większego zmęczenia. Jest tempomat adaptacyjny, jest CarPlay bezprzewodowy, to też na plus, bo w poprzednim modelu nie było CarPlaya bezprzewodowego, trzeba było się wpinać na kabelku. Także jesteśmy w dosyć takim przyjemnym, fajnym miejscu dla kierowcy. Tu wszystko jest nakierowane właśnie na mnie, te wywietrzniki, wręcz w jakimś takim kokpicie, powiedzmy, się czujemy. Bardzo fajna kierownica, mała, spłaszczona u dołu, super fajnie leży w rękach, ona jest tak delikatnie tutaj wybita na dole, także naprawdę jest to mega przyjemne. Tutaj mamy adaptacyjne zawieszenie S, czyli kiedyś się nazywało Magnetic Ride, czyli wiadomo, zgodnie z trybem jazdy ono się utwardza, zmiękcza. W trybie komfort jest naprawdę miękkie i to, co ciekawe, bardziej miękkie od przykładowo Mini Coopera Countrymana SE, czyli tej wersji w pluginie. Ostatnio miałem okazję takim samochodem zrobić dłuższą trasę i tam zawieszenie jest, wiadomo, w jednym ustawieniu, jest ono twardsze niż w SC, w tym ustawieniu auto czy w komfortowym. W sporcie, tutaj akurat w Dynamicu, ten samochód staje się twardszy, bardziej taki, bardziej jakby czuły, tak? Lepiej troszeczkę odpowiada na nasze ruchy. Natomiast, tak jak mówię, samo auto seryjne nie skłania do nie wiadomo jakich emocji, czy tam nie daje nie wiadomo jakich emocji. Jest na wskroś poprawne.
jak to w Audi bywa, ono jest naprawdę bardzo poprawnym samochodem. Jest nie najgorzej wykończone, tutaj mamy naprawdę sporo takich fajnych, miękkich plastików i na desce, na drzwiach, tutaj trochę jakieś alcantary, takie fake przeszycia są na desce rozdzielczej, które no, całkiem przyjemnie wyglądają. W tej wersji jest też Ambiente Plus, czyli mamy tutaj te linie górne plus oświetlenie w dół, oświetlenie przestrzeni na nogi. Można to oddzielnie konfigurować, jest tam bodajże 30 parę kolorów do wyboru, oddzielnie góra, oddzielnie dół. Też taki fajny akcent przyzwyczailiśmy w tych nowych samochodach, że coś tu się musi dziać we wnętrzu, że to nie może być takie wszystko jak kiedyś, czarne, nudne, ciemne, tylko to już musi wszystko świecić. Wiadomo, to nie jest Mercedes i ambiente mercedesowe, gdzie mamy naprawdę każdą strefę praktycznie podświetloną i wchodzimy jak do dyskoteki. Jednym to pasuje, jednym nie. Mi całkiem się podobają akurat te podświetlenia Mercedesa. Tam jest tak naprawdę nowocześnie i żywo. Natomiast do samej jazdy, no tutaj zmieniamy tak naprawdę dwoma kliknięciami w Dynamic, tak? Auto od razu wskakuje nam na skrzynia w tryb S. Ono się robi trochę głośniejsze, ale oczywiście to jest hit XXI wieku, to jest jakiś głośnik, syntezator, który pokazuje nam, że tutaj coś się dzieje, natomiast to nie jest faktycznie układ wydechowy. On ma przepustnice już fabryczne, ale no niestety tutaj na zewnątrz się nic nie dzieje i tak naprawdę auto jest, widzicie, pach i jest wyprzedzone i jakby w tym trybie Dynamic naprawdę jest to sprawny, szybki samochód, którym można bardzo fajnie, bezpiecznie też wyprzedzić, tak, przyspieszyć, zrobić jakiś unik, to jest naprawdę spoko, a jak chcemy Drive Select, komfort, wracamy do tego trybu komfortowego, on od razu wrzuca sobie wyższy bieg, zawieszenie staje się miękkie, komfortowe i możemy sobie spokojnie dalej podróżować. Także tutaj naprawdę spoko. Jeśli chodzi o audio, tutaj jest Bang & Olufsen, brzmi świetnie, w sensie nazewnictwa tego. Brzmi to wszystko super. Mamy oddzielne sterowanie subwooferem, bardzo mocny zestaw, natomiast niestety nie wytrzymują plastiki i tutaj jest duży minus, bo jeśli słuchamy czegoś z mocniejszym basem, jakiejś muzyki bardziej basowej, to niestety, ale te drzwi będą trochę trzeszczeć i to już zauważyłem jeszcze ze 2 lata temu, jak robiliśmy pierwsze S3 dla naszych klientów, zmienialiśmy układy wydechowe, to tam też już niestety to się pojawiło. Tego nie było w generacji 8V, czyli we wcześniejszej generacji. Tam tak naprawdę jakość tego wykonania była jeszcze lepsza, jak chociażby tutaj te doły drzwi, tutaj jest po prostu plastik, to jest twardy plastik, niczym w polówce, którą kiedyś miałem. On nie jest nawet ten schowek niczym tutaj wyścielony. On nie jest nawet niczym ten schowek tutaj wyścielony, tu jest po prostu plastik. W poprzedniej generacji, w 8V, była fajna taka wyściółka miękka i też chociażby w środku, tutaj jak się coś wrzuciło, to nic nie latało. Także ma trochę plusów ten samochód, na pewno w kwestii wizualnej wnętrza. Super, że zostawili te fizyczne przyciski, że możemy sobie jednak tą klimatyzację, jakieś podgrzewanie foteli, start-stop, tak, jest jeszcze wyłączany na szczęście, bo tego nie lubimy. Kontrola trakcji, Drive Select, to wszystko jest na tych przyciskach manualnych, a nie na ekranie, aczkolwiek to wszystko, co się dzieje na ekranie, musimy sterować tylko z ekranu, tu nie ma żadnego touchpada, nie ma żadnego, nie wiem, kółka, którym możemy to sobie przestawiać, także tu już wszystko jest w wersji tej cyfrowej. Także samochód całkiem przyjemny. Tak jak mówię, na razie spokojny, bez większych emocji, ale postaramy się to zmienić i zobaczcie w kolejnych odcinkach, co będziemy robili, jak to się będzie wszystko zmieniało w tym naszym S3. I oczywiście standardowo bardzo prosimy o lajki, o łapki w górę, o subskrybowanie kanału, bo to oczywiście pozwala nam łatwiej tworzyć ten materiał dla Was. Liczymy na to, że też czerpiecie z
z tego przyjemność i czasami jakąś ciekawą wiedzę. Także chyba tyle od nas na dzisiaj. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!